Cześć, tu Wiesława. Witajcie drodzy widzowie w drugim odcinku portugalskiej przygody. Jesteśmy w Porto, a zaczniemy od Avenida dos Aliados. W ramach kulinariów odwiedzimy Mercado Bolhao. Zobaczymy jeden z piękniejszych dworców kolejowych. Przemierzając klimatyczne uliczki, dotrzemy do placu Teixeira z fontanną lwów i kościołem karmelitów. Odwiedzimy najczęściej odwiedzaną księgarnię Lelo i Irmão, przyjrzymy się wieży kleryków, a na zachód od niej Casa da Música z sąsiadującym parkiem. Spędzimy miło czas w ogrodach kryształowego pałacu. Pokonamy wiele schodów, by dotrzeć do tarasu widokowego Victoria i spojrzeć na miasto z góry. Zatem ruszamy w drogę, a pojedziemy metrem do stacji Aliados. Stacja mieści się przy szerokiej alei poświęconej aliantom z okresu I wojny światowej. Avenida dos Aliados. Prace polegające na wyburzeniu i przebudowie starych ulic rozpoczęto w 1916 roku, dzięki czemu powstała rozległa reprezentacyjna przestrzeń z dominującym elementem, jakim jest ratusz miejski. Wyróżnia go wieża zegarowa wysoka na 70 metrów. Budowa ratusza trwała 30 lat, aż do lat 50. XX wieku. Na przeciwległym krańcu znajduje się XVIII Palacio dos Cardosas, obecnie mieszczący hotel Intercontinental Porto. Przy alei widzimy szereg kamienic z przepięknie zdobionymi elewacjami będących siedzibami wielu instytucji miejskich oraz banków, ale w tych zacnych wnętrzach znajdziemy również restaurację McDonald's. Widok troszeczkę przesłaniał nam płot, za którym toczy się budowa kolejnej linii metra. Mniej więcej w połowie placu widzimy ciekawą rzeźbę z brązu, przedstawiającą trzech chłopców dźwigających wazę obfitości. Przechodząc dosłownie kilka kroków, widzimy ciekawy obiekt. Pod koniec XIX wieku władze miasta zdecydowały, aby zniszczony w wyniku pożaru budynek klasztoru benedyktynów rozebrać i w tej bardzo dogodnej lokalizacji wznieść dworzec kolejowy, który dostał imię świętego Benedykta. Jest on chyba jednym z najpiękniejszych na świecie za sprawą swego wnętrza, ozdobionego płytami azulejos, przedstawiającymi najważniejsze wydarzenia w historii Portugalii. Panele zajmujące około 500 m2 składają się z ponad 20 000 biało-błękitnych płytek. Powstanie kolei miało niebagatelny wpływ na rozwój miasta, w którym wcześniej transport odbywał się jedynie rzeką Douro. Z dworca São Bento jest już bardzo blisko do katedry Sé, którą dokładniej zwiedziliśmy w poprzednim odcinku. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to zapraszam do oglądania. Dzisiaj do katedry zwabiły nas znajome dźwięki. Większość turystów pewnie nie kojarzyła utworu, ale my przybraliśmy postawę zasadniczą, jak przystało, słysząc nasz hymn. Nim przejdziemy do następnego punktu naszej wycieczki, zobaczmy kilka ujęć przedstawiających ulice i place Porto.
Obok kawiarni i restauracji i sklepów znanych marek moją uwagę przyciągnęły sklepy z ubraniami szytymi z wysokogatunkowej wełny lub robionymi na drutach. Małe piekarenki ze zniewalająco pachnącym pieczywem, czy warsztaty wytwarzające przedmioty, tak jak tutaj pędzle i szczotki, które na co dzień kupujemy w supermarkecie. Mając kartę Andante Azul, bez problemu możemy poruszać się po mieście metrem. Wysiadając na stacji Bogliao, dotrzemy do miejscowego Mercato. Ale najpierw przyjrzymy się stoisku z pieczonymi kasztanami. Oraz kaplicy świętej Katarzyny, z elewacją której powierzchnia pokryta jest płytkami azulejos. Ich autorem jest Eduardo Leite, a wyprodukowane zostały w najsłynniejszej z fabryk w Lizbonie. Wnętrze kaplicy również zdobią biało-niebieskie azulejos. Panele przedstawiają sceny z życia świętej Katarzyny i świętego Franciszka z Asyżu. Dzisiaj w ramach kącika kulinarnego zajrzymy do Mercato Bogliao. To jeden z najstarszych targów w Porto, bo handel kwitnie tutaj od 1839 roku. Jego nazwa pochodzi od Bolia da Acqua, czyli bańka wody, ponieważ teren, na którym się znajdował, był bardzo podmokły. Po osuszeniu gruntu w 1914 roku postawiono dość awangardowy jak na tamte czasy budynek z betonu i żelaza. Niedawno pięknie wyremontowany, zajmuje 2 piętra. Na górnym znajdziemy restaurację. A na parterze wiele barowych stoisk z przekąskami. Od kolorowych owoców może zakręcić się w głowie. Można również kupić już pokrojone miksy owocowe lub świeżo wyciśnięty sok. Warto spróbować bardzo dobrego sera, queijo serra de estrella, czyli lejący ser zamknięty w twardej skorupce, w którym macza się małe kawałeczki pieczywa. Ser wytwarzany jest z mleka owiec rasy Bardaleira. Oczywiście kupimy tutaj coś, z czego słynie Portugalia, czyli sardynki w puszce, ale w puszkach można kupić również słodycze i niezwykle ceniony przysmak suszony bacalhau, czyli dorsz. I tak płynnie przeszliśmy do działu rybnego z najsmaczniejszą według mnie rybą, espada negra. I prawdziwym zatrzęsieniem świeżo przygotowywanych przekąsek z owocami morza w roli głównej.
Trudno się oprzeć takim frykasom, zatem i my kupiliśmy coś na ząb. Następne kroki stawiamy pod arkadami siedziby uniwersytetu, który rozlokowany jest przy przestronnym placu Gomes Teixeira, zwanego również Placem Lwów, od okazałej fontanny ozdobionej figurami właśnie tych zwierząt, umiejscowionej pośrodku placu. Jest to jedno z głównych miejsc spotkań studentów oraz różnych wydarzeń akademickiego życia. W przeciwległej do uniwersytetu części placu widzimy wyjątkowy kościół karmelitów z XVIII wieku z boczną ścianą w całości ozdobioną ceramicznymi płytkami azulejos. Przedstawiono na nich sceny z historii zakonu karmelitów. Obecnie są one jednym z najczęściej fotografowanych motywów w Porto. Tuż obok znajduje się nieco starszy kościół karmelitanek. Ponieważ prawo nie pozwalało, by klasztor męski i żeński posiadał wspólną ścianę, przedzielono je domem mieszkalnym szerokim na 1 metr. Znajdujące się obok pomieszczenia klasztorne obecnie użytkowane są przez policję. We wnętrzu zobaczyć możemy ołtarz i inne zdobienia wykonane techniką talia dourada, polegającą na pokrywaniu drewnianych elementów złotem. Zaintrygował nas tłum ludzi widoczny już z placu Teixeira. Okazało się, że jest to kolejka do najczęściej odwiedzanej księgarni na świecie. Księgarnia Lelo i Irmão, secesyjna perełka, działająca nieprzerwanie od 1906 roku. Wyróżnia ją przepiękne wnętrze z absolutnie fantazyjnymi schodami i bogato zdobionymi drewnianymi meblami i detalami wystroju. Sufit zwieńczony jest witrażem z maksymą Decus in labore w pracy honor. Sławę księgarni przyniósł również fakt, że J.K. Rowling, autorka powieści o Harrym Potterze, lubiła przesiadywać w działającej tutaj kawiarence, a wnętrza księgarni znalazły swe odzwierciedlenie w powieści. Ze względu na tłumy turystów wprowadzono opłaty za wstęp, ale jeśli kupi się książkę, kwota wstępu jest odliczana od jej ceny. Z księgarni Lelo przejdziemy na plac Lizboński. Ciekawe miejsce, gdyż jego dolną kondygnację zajmują sklepiki, kawiarenki i bary. Natomiast na ich dachach rozciąga się park pokryty soczyście zieloną trawą i aleją drzew oliwnych.
Zapewne zauważyliście w tle przewijającą się wieżę. Jest to wieża kleryków, która jest dzwonnicą z 1763 roku zbudowanego wcześniej barokowego kościoła. Jej architekt Niccolò Nasoni, Włoch z pochodzenia, wzorował się na włoskich campanile. Na wieżę można wspiąć się pokonując 225 schodów, czyli mniej więcej na wysokość 6. piętra, skąd roztacza się widok na całe Porto. Wieża jest również doskonałym punktem orientacyjnym, ponieważ jest widoczna z wielu miejsc w mieście. Kościół kleryków ukończony został w 1749 roku. Jest jednym z pierwszych obiektów wzniesionych w stylu barokowym w Portugalii i jedną z pierwszych świątyń zaprojektowanych nie na planie krzyża, lecz elipsy. Zatrzymajmy się na chwilę w parku, znajdującym się w pobliżu wieży kleryków, Jardim da Cordaria. Jest on domem dla wielu gatunków drzew i roślin, przeglądających się w jeziorku. Atrakcyjności temu miejscu dodaje również kilka rzeźb. W okresie Bożego Narodzenia park jest gospodarzem jarmarku świątecznego. W sąsiadujących kamieniczkach możemy wstąpić na filiżankę kawy, a później odjechać zabytkowym tramwajem numer 18. Wychodząc z parku napotykamy dwa historyczne budynki. Pierwszy z nich to jeden z najstarszych szpitali w kraju. Natomiast drugi, z monumentalną neoklasycystyczną fasadą, jest siedzibą sądu. Przed nami mała wspinaczka. Mamy do pokonania wzgórze, na szczycie którego znajduje się taras widokowy Vittoria. Z tarasu widokowego widzimy piękną panoramę miasta z zabytkami, które widzieliśmy w poprzednim odcinku, m.in. katedrę Se, most Ludwika oraz dzielnicę Nova da Gaia na drugim brzegu Douro. Należy tutaj wspomnieć, że znajdujemy się na terenie dawnej dzielnicy żydowskiej, która opustoszała na skutek edyktu wydanego w 1496 roku. 100 lat później zdecydowano o budowie tutaj klasztoru benedyktynów, a w 1604 przyklasztornego kościoła, które właśnie mijamy. Budowę świątyni zakończono dopiero na początku XVIII wieku. Ma cechy charakterystyczne dla architektury baroku oraz manieryzmu. Po inwazji wojsk Napoleona w klasztorze stacjonowało portugalskie wojsko, a obecnie odbywają się tutaj różne wydarzenia kulturalne, spektakle muzyczne i teatralne. Dalej mijamy Centrum Fotografii, a od strony Olival zabytkową fontannę, nad którą umocowano balkon podtrzymywany 5 podporami z żelazną balustradą. Całość wieńczy herb królewski. Jesteśmy w dzielnicy Miragaia. Jest piękna, choć trochę wietrzna pogoda, zatem świetny czas na wizytę w ogrodach kryształowego pałacu. Skąd ta nazwa? Ponieważ w XIX wieku faktycznie wzniesiono tutaj takowy pałac, po którym dziś już nie ma śladu. Jest za to 8-hektarowy park, a budynek, który widzimy, do złudzenia przypomina poznańską arenę. Jest to pałac sportu wybudowany w 1951 roku, obecnie noszący imię portugalskiej lekkoatletki Rosy Moty. Hola, hola, miało być o naturze, nie o budynkach. Zatem od początku.
Park zaprojektowany został w XIX wieku w modnym wówczas stylu ogrodów romantycznych. Dziś jest znakomitym miejscem spacerów i pikników. Spotkać tu można wolno biegające pawie oraz kury i koguty. Miłośnicy roślin ozdobnych znajdą tutaj pięknie kwitnące, dorodne krzewy kameli, rododendronów i magnolii. Są tutaj również araukarie i wiele innych mniej lub bardziej egzotycznych gatunków. Nad wszystkim góruje 7 wysokich palm sprowadzonych prosto z Kalifornii. Z wyżej położonych alejek możemy podziwiać niżej położone części ogrodu oraz piękną panoramę miasta. Jeszcze chwilę pospacerujmy uliczkami Porto i przyjrzyjmy się ich zabudowie. Jesteśmy na stacji metra Casa da Musica. Tędy przebiega 5 nitek metra, a w pobliżu znajduje się również węzeł autobusów miejskich. Główną atrakcją tego obszaru miasta jest Casa da Musica, dom muzyki, czyli główna sala koncertowa Porto. Zaprojektowana przez holenderskiego architekta Rena Koolhaasa, zbudowana w 2001 roku, gdy Porto było europejską stolicą kultury. Budynek jest awangardową, nowoczesną wizytówką miasta. Koszty budowy, które prawie 3-krotnie przekroczyły pierwotnie zakładane, wyniosły ponad 111 milionów euro. We wnętrzu znajduje się sala, niemal w całości wyłożona kafelkami azulejos. Są one kopiami portugalskich i holenderskich kafli znajdujących się w różnych obiektach w obu krajach. Plac wokół domu muzyki wyłożony jest płytami i nie uświadczysz tutaj kawałka zielonego, ale jest za to rajem dla wielbicieli deskorolek. Na szczęście w sąsiedztwie znajduje się rozległy plac Boa Vista z alejkami obsadzonymi ogromnymi platanami. Znajdziemy tu również ambrowce, lipy, dęby i tulipanowce. W centralnej części wznosi się pomnik bohaterów wojny na Półwyspie Iberyjskim, wysokim na 45 metrów. Drodzy widzowie, tutaj, podnosząc wzrok ku górze, na symboliczne zwieńczenie monumentu, kończymy drugi spacer po ciekawych zakątkach Porto. A jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze można zobaczyć w tym pięknym mieście, to zapraszam na kolejny odcinek. Jeśli nie widzieliście poprzedniego, to koniecznie nadrabiajcie. Na koniec ogłoszenia stałe, czyli prośba o łapki, subskrypcje i komentarze i serdeczne podziękowania za dotychczasowe. Do zobaczenia wkrótce.